Cześć kochani, po raz kolejny witam Was Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube oczywiście, kanał poświęcony szeroko pojętej promocji zdrowia, wszelkich działań dotyczących naszej sprawności psychofizycznej, więc nie tylko chodzi o ciało, o somę, ale również o psychikę, o ducha, o tym, żebyśmy byli sprawni pod każdym względem intelektualnie, cieleśnie, duchowo i tak dalej, żebyśmy promowali śmiech, zabawę, wszystko co najlepsze w naszym życiu, żebyśmy się troszczyli, a nie troskali, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy w pieczy, czyli zawsze pod opieką. Kogo to sobie każdy może sobie wyobrazić, ewentualnie, że jeżeli nawet mamy jakieś tak zwane złe doświadczenie, to jest takie powiedzenie finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło z łaciny, a więc to, co nam się dzisiaj wydaje, że jest złe, wcale nie musi być złe, kiedy już dojdziemy do jakiegoś finału. Wtedy mówimy, Boże, jak dobrze to się stało, że to nie wyszło, jakieś nasze plany i tak dalej. A więc mówimy o tym, że powinniśmy się rozwijać pod każdym względem, również duchowo, zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie, kiedy technologia tak bardzo poszła do przodu, ta cała technika, a ten duch, ten rozwój duchowy, to tak się trochę wlecze za tym wszystkim. I to takie mam wrażenie, że jesteśmy w sytuacji, kiedy dajemy małpie, z przeproszeniem wszelkich sympatycznych małpiątek, kałacha odbezpieczonego z całym magazynkiem amunicji. Tak to jest. No ale dobrze, to są takie moje filozofie. Natomiast o czym dzisiaj? A, z góry oczywiście. Poproszę Was o lajki, suby, komenty i tak dalej. Z góry, bo spodziewam się, że audycja będzie dobra. Może nie może troszeczkę przydługowa, jak to zwykle u mnie bywa. E, Zawsze wyrażam Wam podziw, ale prawie zawsze za to, że jesteście w stanie strawić to wszystko, co Wam przedstawiam. Przynajmniej może początek, nie wiem tam dokładnie, nie śledzę ile, jaka jest średniówka oglądalności. No ale fajnie jest, że jesteście, wchodzicie, że ten kanał spełnia swoją rolę. Niełatwy, powiem, niełatwe tu są treści, jest sporo po prostu artykułów naukowych, gdzie pojawiają się jakieś pojęcia. Dzisiaj też wykorzystam ten taki pewien artykuł naukowy. Pozwolicie, że nie będę odczytywał go tak jak leci, będę wybierał pewne fragmenty. Od razu przyznam, że też nie wszystko czasami rozumiem, są jakieś, pojawiają się określenia, które są dla mnie obce, jakieś naukowe, więc będziemy pomijać pewne rzeczy. Skupimy się na podstawowych wnioskach. Dzisiejsza audycja to jest nawiązanie do audycji dotyczącej audycji, gdzie zawarłem pewną prezentację dotyczącą tłuszczu wewnętrznego, czyli visceralnego, czyli inaczej trzewnego albo inaczej centralnego. Tak kilka określeń, synonimów. Dzisiaj, poprzednio akurat przedstawiłem w postaci takiej prezentacji, czym jest ten tłuszcz wewnętrzny, jakie stwarza dla nas zagrożenia, czy on w ogóle musi być, czy mamy się go w ogóle całkowicie pozbyć i w jaki sposób ewentualnie możemy zmniejszyć zagrożenie, zmniejszając jego poziom. To jest bardzo istotne, natomiast dzisiaj, żeby były konkrety, znaczy konkrety tam też były, ale tutaj już oprzemy się o naukę konkretną, konkretny artykuł naukowy. Oczywiście oznacza to również, że prezentacja, którą wcześniej zrobiłem na temat tłuszczu wewnętrznego, oczywiście też była oparta o badania naukowe, bo sam bym tego kompletnie nie wymyślił przecież, tej całej wiedzy. Wszystko to, co poznaję, Wam przedstawiam. Oczywiście praktykuję różne rzeczy. Teraz dla tych, którzy mogą powiedzieć, no ale człowiek musi od czegoś tam umrzeć. No ja mówię, no dobra, na każdego przyjdzie kreska. Ja też nie wiem, kiedy się wypali moja świeczka. Może jeszcze długo poczeka, może krócej i tak dalej. Narodzę się do innego świata, z tego odejdę, zmienię ubranko, że tak powiem, kosmiczny skafanderek, sprawa załatwiona. Natomiast, no, jeżeli mamy nawet umierać, to umierać, że tak powiem, w zdrowiu, sprawności. Ale mamy się położyć i sprawa załatwiona i nie ma nas, czyli ciało zostanie. Natomiast nie ubierać przez kilka lat z odleżynami, z opieką bliskich, w hospicjum czy coś w tym rodzaju. Dzisiaj coraz częściej to się zdarza. Dobrze, kochani, przechodzimy do tematu.
więc jak zwykle w takich przypadkach udostępnię Wam ekran i w takim razie posłuchajcie. Posłużę się tutaj artykułem z National Library of Medicine dotyczącym tłuszczu visceralnego i jego roli w promocji nowotworów i chorób układu krążenia i tak dalej, a więc taka patofizjologia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jest tutaj oczywiście bardzo obszerny. Jak zwykle link do tego artykułu znajdzie się pod moją audycją, natomiast oczywiście my przejdziemy do translacji i tytuł, tłumaczenie, zaraz zobaczymy, może tutaj trzeba powiększyć czcionkę, 150, 175, mam nadzieję, że to będzie dokładnie widoczne, a więc słuchajcie, otyłość trzewna i jej wspólna rola w chorobach nowotworowych, chorobach układu krążenia. Przegląd zakresu patofizjologii leczenia farmakologicznego. Tak jak powiedziałem, będziemy wybierać, kochani, pewne fragmenty tylko, zrozumiałe dla mnie, dla Was i tak dalej. Nie o wszystkim będziemy, nie wszystkiego będziemy odczytywać. A więc przechodzimy do rzeczy. Związek między otyłością, rakiem i chorobą sercowo-naczyniową, zapamiętajcie ewentualnie ten skrót CVD, choroba sercowo-naczyniowa, został wykazany w badaniach na zwierzętach i epidemiologicznych. Jednak konkretna rola otyłości trzewnej w raku i CVD pozostaje niejasna. Ale dla nas to nie obchodzi z punktu widzenia naukowego. My tylko wiemy, że otyłość trzewna jest zapalnikiem nowotworu i koniec, kropka, i chorób układu sercowo-naczyniowego. Tkanka tłuszczowa, tak zwana trzewna, VAT będziemy nazywać po polsku, w odróżnieniu od tkanki tłuszczowej zewnętrznej, SAT, tu akurat nie będzie o tym mowa, ale żebyście wiedzieli, więc ta tkanka tłuszczowa trzewna VAT jest złożoną, czyli visceral i tak dalej, jest złożoną i metabolicznie aktywną tkanką, która wytwarza różne adipokiny i hormony odpowiedzialne za współistniejące choroby endokrynno-metaboliczne. Niniejszy przegląd bada potencjalne mechanizmy związane z VAT, czyli z tą tkanką visceralną, inaczej trzewną, inaczej tłuszczem wewnętrznym albo inaczej tłuszczem centralnym, które mogą być również zaangażowane w raka i choroby układu krążenia. Ponadto omawiamy wspólne leczenie farmakologiczne, które może zmniejszyć ryzyko obu chorób. Tak prawdę mówiąc, mnie to nie interesują te leczenia farmakologiczne, dlatego że jest na to inny zupełnie sposób, znacznie prostszy, bezpieczniejszy, skuteczniejszy. Niniejszy przegląd podkreśla, że przewlekły stan zapalny, aspekty molekularne, zespół metaboliczny, wydzielanie hormonów i adiponektyny związane z VAT, czyli tkanką visceralną, mogą mieć działanie synergistyczne i powinny być badane dalej w odniesieniu do raka i chorób układu krążenia. Zmniejszenie otyłości brzusznej i trzewnej poprawia wrażliwość na insulinę, profil lipidowy, czyli tłuszczowców i cytokiny, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i niektórych nowotworów. Wykazano, że kilka leków zmniejsza tłuszcz trzewny i lub podskórny. Potrzebne są dalsze badania, aby zbadać mechanizmy patofizjologiczne, za pomocą których otyłość trzewna może powodować zarówno raka, jak i choroby układu krążenia. Rola tłuszczu trzewnego w raku i CVD, czyli chorobach układu krążenia, jest wdzięcznym obszarem do rozwoju. Potrzebne są polityki zdrowia publicznego w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat roli tkanki visceralnej i sposobów zarządzania nim lub zapobiegania mu, czyli przeciwdziałania rozrostowi tej tkanki tłuszczowej. No w końcu po to się tym zajmuję, po to również poprzednia moja audycja na temat tłuszczu w postaci takiej po prostu bardzo rozbudowanej prezentacji. Więc dobrze.
Przechodzimy dalej. Otyłość, a więc wprowadzenie. Otyłość trzewna to rodzaj odkładania się tłuszczu w górnej części ciała w jamie brzusznej. Ta tkanka tłuszczowa znajduje się w pobliżu kilku narządów, takich jak wątroba, żołądek, jelita, serce, ale też płuca, śledziona i tak dalej. Trzustka może gromadzić się także w tętnicach. Tłuszcz trzewny jest nazywany czasami tłuszczem aktywnym, ponieważ może aktywnie zwiększać ryzyko wystąpienia niekorzystnych problemów zdrowotnych. Tkanka tłuszczowa trzewna VAT, czyli tłuszcz wisceralny, jest złożoną i metabolicznie aktywną tkanką, która może wytwarzać różne adipokiny i hormony odpowiedzialne za współistniejące choroby endokrynologiczne i metaboliczne. Dodam od siebie, że ta tkanka tłuszczowa, tłuszcz wisceralny, czyli inaczej trzewny, wewnętrzny albo inaczej centralny, jest swoistym rodzajem takiego jakby gruczołu dokrewnego, który wytwarza właśnie masę różnego rodzaju hormonów, ale też czynników zapalnych i tak dalej. Jest związana ta tkanka ze zwiększoną produkcją adipocytokiny. Nie mylmy, znaczy adipocytokiny, czyli adipokiny. No jedną z takich adipokin jest adiponektyna, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Aktywnością prozapalną i zmienionymi poziomami lipidów, czyli tłuszczowców we krwi. Chodzi o trójglicerydy, cholesterol LDL, cholesterol HDL, LDL, czyli lipoproteina niskiej gęstości, HDL, lipoproteina wysokiej gęstości, a także ze zmniejszonym poziomem cholesterolu HDL, czyli tej lipoproteiny wysokiej gęstości. Coraz powszechniejsza jest opinia, że otyłość trzewna stanowi istotny czynnik rozwoju nowotworu oraz chorób układu krążenia, nowotworów takich jak nowotwór przełyku, trzustka, jelita grubego, piersi, błony śluzowej macicy, nerek i prostaty. I tutaj posłuchajcie, pod tymi cyframi kryją się, oj przepraszam bardzo, właśnie niechcący kliknąłem, kryją się po prostu, jak widzicie, konkretne inne badania naukowe, można tutaj prześledzić. Tak jak powiedziałem, link do tego artykułu, oryginału po angielsku i translacji na polski. Oczywiście te linki będą pod moją audycją, więc każdy z Was może sięgnąć. Coraz więcej dowodów wskazuje na nakładanie się epidemiologicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia i nowotworów. W rzeczywistości związek między otyłością, rakiem i chorobami układu krążenia został ustalony w wielu badaniach na zwierzętach i w badaniach epidemiologicznych. Badania na ten temat koncentrują się obecnie na roli tkanki tłuszczowej wisceralnej, VAT, w karcynogenezie, czyli powstawaniu nowotworów i rozwoju chorób układu krążenia, co może obejmować zmiany w szlakach immunologicznych, metabolicznych i endokrynologicznych. Oczywiście to są tutaj takie określenia mało dla nas strawne. Szlaki immunologiczne, chodzi o układ odpornościowy. Po prostu im więcej tłuszczu wisceralnego, tym bardziej pogarsza się nasza odporność i tak dalej, i tak dalej. Pogarsza się metabolizm i tak dalej. Także tak to wszystko po prostu przebiega. Dlatego niniejszy przegląd ma na celu podkreślenie potencjalnych wspólnych szlaków chorobowych łączących otyłość trzewną z rakiem i chorobami układu krążenia. Ponadto omawiamy wspólne farmakologiczne metody leczenia, które mogą łagodzić ryzyko obu schorzeń. Dobrze. Przyjmujemy tutaj następna część artykułu. Patofizjologiczne dowody na wspólną rolę otyłości trzewnej w występowaniu raka i chorób układu krążenia. I tutaj posłuchajcie, mamy tutaj specjalny rysunek, który podsumowuje główne mechanizmy patofizjologiczne występujące w rozwoju chorób układu krążenia i raka. W tej tabeli numer 1 przedstawiamy z kolei, tam będzie niżej za chwileczkę, przedstawiamy podsumowanie czynników ryzyka otyłości trzewnej, chorób układu krążenia i nowotworów. I teraz popatrzcie, mamy tutaj w centrum
tkankę visceralną, trzewną tkankę visceralną i teraz popatrzcie, nie będę tutaj oczywiście tego wszystkiego odczytywał, tłumaczył, ale ma to wpływ na adipokiny, a więc im więcej, zobaczcie, strzałeczka, czyli rośnie zawartość tłuszczu visceralnego w naszym organizmie, zwiększa się w związku z tym produkcja niektórych adipokin, ale zauważmy jakich. Przede wszystkim na przykład wzrasta wytwarzanie takich czynników zapalnych jak na przykład tumor necrosis factor, a czynnik alfa, czyli czynnik martwiczy nowotworu, zwiększa się wytwarzanie interleukiny 6, czyli czynników wybitnie prozapalnych, a zmniejsza się wydzielanie adiponektyny. Ale z drugiej strony, dlaczego rośnie poziom tkanki tłuszczowej visceralnej? Dlatego, że zwiększa się zakwaszenie organizmu, czyli zwiększa się, kochani, po prostu zwiększa się poziom zatoksycznienia po prostu organizmu. I to jest po prostu problem nasz. I teraz co dalej? Więc jeżeli tutaj dochodzi do zwiększenia ilości TNF, IL-6 na przykład, to jest tumor genesis, czyli zwiększa się ilość, znaczy ryzyko powstawania nowotworu, ma to wpływ na angiogenezę, czyli wytwarzanie się naczyń krwionośnych nowotworu, na proliferację, czyli na wytwarzanie komórek nowotworów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zwiększenie ilości tłuszczu visceralnego ma wpływ na powstawanie zapaleń, na wzrost tłuszczałka wyraźnie pokazuje, na wzrost insulinooporności, na wzrost insulinemii, czyli hiperinsulinemii, czyli wysokie poziomy, powstawanie wysokich poziomów insuliny, na metylację, tak zwaną metylację DNA, odsyłam was już do wujka Google ewentualnie, na dysfunkcję mitochondriów komórkowych i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo po prostu dużo, bardzo dużo. I oczywiście tabela, będziecie mogli to sobie przeanalizować, czynniki ryzyka otyłości trzewnej, chorób układu krążenia i po prostu nowotworów. I teraz popatrzcie, tego jest bardzo dużo, a więc insulinopodobny hormony wzrostu, następuje dysfunkcje metaboliczne i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego akurat w tej chwili analizował. Myślę, że po prostu sami to zrobicie, ci, którzy będziecie chcieli. Nas interesują przede wszystkim wnioski zasadnicze. Co z tym fantem można zrobić? Czyli co robi tkanka tłuszczowa visceralna w naszym organizmie, co powoduje. Pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa visceralna, znaczy tłuszcz visceralny jest to rodzaj takiego chemicznego wysypiska śmieci. Wszystko to, co do nas trafia z tym, co jemy, nasze stresy, wpływ sztucznie generowanych pól elektromagnetycznych, tych przemysłowych, to, co mamy w wodzie i tak dalej, to są wszystko nasze czynniki zatruwające organizm. To są wszystko śmieci, które muszą się gdzieś skumulować, a więc organizm chroni nasze narządy, kumulując te wszystkie chemiczne przede wszystkim śmieci w tej tkance tłuszczowej trzewnej. Ale jeżeli to się wszystko rozrasta, to tam następują różne reakcje, niekontrolowane zupełnie, powstają różnego rodzaju stany zapalne i zaczynają być po prostu problemy. I teraz wzrost VAT, czyli wzrost tłuszczu visceralnego powoduje dysfunkcję tkanki tłuszczowej i wywołuje przewlekły miejscowy stan zapalny, który jest mediatorem większości powikłań związanych z otyłością. Proces zapalny tkanki tłuszczowej charakteryzuje się infiltracją klasycznie aktywowanych makrofagów M1, nieważne o co to chodzi, i prowadzi do produkcji reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników tlenowych bardzo niebezpiecznych, które powodują utlenianie między innymi LDL cholesterolu i uwalniania prozapalnych cytokin, takich jak interleukina 6 i czynnik martwicy nowotworu alfa, czyli TNF, tumor necrosis factor alfa i tak dalej. I ten przewlekły stan zapalny powiązano z rozwojem, postępem chorób sercowo-naczyniowych oraz kilku nowotworów, co sugeruje wspólną rolę patofizjologiczną. W odniesieniu do chorób sercowo-naczyniowych przewlekłe środowisko zapalne
o niskim stopniu nasilenia jest powiązany z rozwojem zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i dyslipidemii. Dyslipidemia, czyli problemy z poziomem trójglicerydów, cholesterolu LDL i tak dalej, które są powiązane ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jeśli chodzi o raka, o nowotwory, przewlekły stan zapalny jest kluczowy dla jego rozwoju i postępu, ponieważ komórki zapalne i mediatory promują angiogenezę, czyli wytwarzanie naczyń krwionośnych nowotworu, czyli na przykład dochodzi do metastazy, do przerzutów tzw. komórek macierzystych, do rozsiewu. Komórka macierzysta nowotworu, czyli rodzaj zarodnika, wędruje z obiegiem krwi przez naczynia krwionośne. Najpierw musi się tam do nich dostać, ale to już mniejsza z tym w jaki sposób. I po prostu zatrzymuje się tam, gdzie jest, tam i będzie dobrze. Następuje wzrost guza, ale guz, żeby się odżywiać, musi wytworzyć własne naczynia krwionośne. I to jest proces tej angiogenezy, czyli wytwarzania naczyń krwionośnych nowotworu. I podtrzymują sygnalizację proliferacyjną. Czyli o co chodzi? Czyli sprzyjają proliferacji, czyli namnażaniu się komórek nowotworowych. Nadmierne spożycie kalorii powoduje dynamiczną reakcję tkanki tłuszczowej poprzez hipertrofię i hiperplazję adipocytów. Co to takiego jest palicho? Nie musimy, przepraszam, sobie przepłuczę gardziołko, ale w każdym razie powoduje reakcję tej tkanki tłuszczowej. I teraz popatrzcie, szybka ekspansja tkanki tłuszczowej w otyłości powoduje niedotlenienie komórkowe i aktywuje czynnik indukowany niedotlenieniem. To z kolei zwiększa ekspresję, czyli oddziaływanie interleukiny 6 czy prozapalnej i leptyny, zmniejsza produkcję adiponektyny. Jeżeli ktoś z Was oglądał, już zna treści kilku audycji dotyczących adiponektyny, to wie, o co chodzi z adiponektyną. Jeżeli obniża nam się pH porannego moczu, co wskazuje na obniżenie pH przestrzeni międzykomórkowych, czyli silne zakwaszenie, to razem ze spadkiem pH, obniżeniem się, czyli wzrostem zakwaszenia, następuje spadek ilości adiponektyny, tego cudownego hormonu, który nas chroni. W telegraficznym skrócie. A więc zmniejsza produkcję adiponektyny i pośredniczy w przyciąganiu makrofagów do tkanki tłuszczowej. Donoszono, że ze względu na zwiększoną lipolizę bazową wyciek wolnych kwasów tłuszczowych jest zwiększony w hipertroficznych adipocytach. Po prostu następuje faktycznie uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych, obrastamy zwyczajnie tłuszczem. Na pupie, na udach, na podbródku, na piersiach itd., itd. Dalej, uwolnione wolne kwasy tłuszczowe promują stan zapalny poprzez wiązanie się z receptorami, pewnymi, nieważne jakimi, co skutkuje aktywacją szlaków sygnałowych i w każdym razie dochodzi do zwiększenia wydzielania prozapalnych cytokin, jak na przykład interleukina 6 i tak dalej, i tak dalej. I teraz dalej. Oprócz roli w przewlekłym zapaleniu, interleukina 6 i tumor necrosis factor, czyli czynnik martwicy nowotworu, przyczyniają się również do innych mechanistycznych efektów dotyczących rozwoju nowotworów. Jeżeli chodzi o interleukinę 6, to ta adipocytokina, nie mylmy z adipokiną, adiponektyną, stymuluje angiogenezę, czyli interleukina 6, przyspiesza wytwarzanie naczyń krwionośnych nowotworu, promuje proliferację komórek, czyli sprzyja namnażaniu się komórek nowotworowych, zwiększa przeżywalność komórek złośliwych i hamuje apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórek rakowych, na przykład w raku jelita grubego. Dalej. Jeśli chodzi o tumor necrosis factor alfa, czynnik martwicy nowotworu, bierze on udział we wszystkich stadiach tumor i genezy.
czyli po prostu sprzyja, tak prawdę mówiąc, powstawaniu raka. TNF-alfa stymuluje wzrost i przeżycie komórek złośliwych, promuje angiogenezę, jeszcze raz powtarzam, wytwarzanie naczyń krwionośnych nowotworu, inwazję i migrację komórek złośliwych oraz tłumi cytotoksyczne limfocyty T, czyli komórki, które mają za zadanie zabijać komórki nowotworowe, i aktywowane makrofagi, makrofag wielki żarłok, które mają te za zadanie po prostu zniszczyć komórki nowotworowe. Ponadto TNF-alfa odgrywa ważną rolę w inicjacji nowotworów poprzez stymulację produkcji tlenku azotu i NO i ROS, czyli po prostu wolnych rodników tlenowych. Co tam jeszcze? Tutaj co jeszcze? O, właśnie. ROS wyzwalają, czyli wolne rodniki tlenowe, bardzo niebezpieczne, wyzwalają potencjalnie onkogenne kaskady przekazywania sygnałów, w tym sygnalizację pewnej kinazy białkowej aktywowanej pewnym mitoganem i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Czyli wolne rodniki tlenowe są generalnie proonkogenne. Dobrze. Teraz, co tam z adipokinami? Zostawiamy. O, jedną z adipokin jest adiponektyna. Skupmy się na tym. Adiponektyna jest hormonem białkowym o właściwościach ochronnych naczyń i działaniu przeciwnowotworowym. Badania kliniczne wskazują, że hipoadyponektynemia, niski poziom, hiper, wysoki poziom, czyli hipoadiponektemia, niski poziom adiponektyny, charakterystyczny dla silnego zakwaszenia organizmu, czyli wysokiego stopnia niskostopniowej kwasicy metabolicznej, no wysoki stopień niskostopniowej, fajnie to brzmi, czyli bardzo silnego zakwaszenia organizmu i zwiększenia objętości tkanki trzewnej, czyli tłuszczu visceralnego, jest związana z dysfunkcją tętnic obwodowych, nadciśnieniem, dyslipidemią, inicjacją raka oraz złym rokowaniem. I teraz zobaczcie, adiponektyna hamuje produkcję ROS, czyli hamuje produkcję wolnych rodników tlenowych, a także adhezję monocytów. W tej chwili już nie będę tego tłumaczył, co indukuje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Chodzi o to, żeby faktycznie naczynia krwionośne rozszerzały się, a nie zaciskały. Co tam jeszcze? Dalej. Układ naczyniowy jest chroniony przez pochodzący ze śródbłonka naczyń krwionośnych, czyli z tak zwanego endotelium, NO, tlenku azotu, który zwiększa rozszerzenie naczyń krwionośnych i hamuje agregację, czyli zlepianie się płytek krwi. Ale jeżeli płytki krwi się zlepiają, to mamy do czynienia z niedotlenieniem organizmu. Teraz dalej. Wysokie stężenie glukozy. A kiedy jest wysokie stężenie glukozy? Kiedy jest zachwiana gospodarka insuliną, kiedy jest zachwiane wytwarzanie adiponektyny, adiponektyna spada, więc wysokie stężenie glukozy indukuje produkcję ROS, wolnych rodników tlenowych. Wysokie stężenie glukozy we krwi powoduje, że zwiększa się wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, bardzo niebezpiecznych. Jednak adiponektyna hamuje ten proces poprzez i tak dalej, zależną od CAMP i tak dalej, ścieżkę w komórkach nadbłonka, to śródbłonka, to już nas to za bardzo nie obchodzi. Teraz dalej. Co tu jeszcze może, dalej. Adiponektyna ma liczne skutki, czytajmy pozytywne, dla ściany tętnicy, wątroby, a także dla działania insuliny. Co tam jeszcze? Adiponektyna odgrywa kluczową rolę mediatora w patogenezie nowotworów złośliwych związanych z otyłością, a jej stężenie we krwi zmniejsza się z powodu przyrostu masy ciała. Ale kiedy ten przyrost masy ciała następuje? Wtedy, kiedy zwiększa się ilość tłuszczu, w tym tłuszczu visceralnego, czyli naczyń trzewnego.
Dalej, badania kliniczne wskazują, że hipoadiponektynemia, czyli niski poziom adiponektyny, jest związana z dysfunkcją tętnic obwodowych, nadciśnieniem, dyslipidemią i inicjacją lub progresją raka. A dlaczego mamy hipoadiponektynemię? Dlatego, że jesteśmy silnie zakwaszeni, czyli mamy ogólnoustrojową kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, wieloletnią, bezobjawową, czyli tak zwaną latentną. Dalej, niższe poziomy adiponektyny są również związane ze złym rokowaniem w przypadku raka jelita grubego i prostaty. Uważa się, że adiponektyna wywiera swoje właściwości przeciwnowotworowe poprzez mechanizmy pośrednie i bezpośrednie, nieważne. Co tam jeszcze ciekawego? Na razie tutaj zostawiamy tu pewne fragmenty i szukamy dalszych ciekawych treści, strawnych dla nas. Tam była mowa o wisfatynie, nas to na razie nie interesuje. Dalej. Insulina, insulinooporność i insulinopodobne czynniki wzrostu. Otyłość trzewna jest również związana z dysfunkcją metaboliczną, zwiększając ryzyko insulinooporności i hiperglikemii, czyli wysokich poziomów glukozy we krwi. Kilka badań epidemiologicznych wskazuje, że insulinooporność i hiperinsulinemia, a więc znowu wysokie poziomy insuliny, są ważniejszymi czynnikami ryzyka niektórych nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych niż otyłość per se. Jeśli chodzi o potencjalne mechanizmy biologiczne, zasugerowano, że wysokie stężenie cytokin i niskie stężenie adiponektyny mogą zakłócać homeostazę glukozy i prowadzić do przewlekłej hiperinsulinemii, wysokich poziomów insuliny i insulinooporności. Ponadto szybkość lipolizy, czyli narastania tkanki tłuszczowej, jest wyższa w tkance tłuszczowej VAT, czyli w tkance visceralnej, w tym tłuszczu wewnętrznym, niż w tkance tłuszczowej podskórnej, co zwiększa krążenie niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, co może wpływać na usuwanie insuliny przez wątrobę i prowadzi do insulinooporności i hiperinsulinemii i tak dalej. Insulinooporność zmniejsza aktywację ENOS, nie wiem dokładnie o co to chodzi, i wpływa na produkcję tlenku azotu, czyli zmniejsza się po prostu wytwarzanie tlenku azotu w endotelium, wśród błonku naczyń krwionośnych, co prowadzi do zapaleń w naczyniach krwionośnych, nie zapalenia blaszki miażdżycowo-łychowej, Boże, to jest zła translacja, czyli tłumaczenie, zapalenia naczyń krwionośnych i powstawania ubytków w naczyniach krwionośnych, różnych pęknięć, w związku z tym włącza się produkcja przez wątrobę zwiększonych poziomów cholesterolu LDL, który łata te wszystkie pęknięcia i tak dalej, i tak dalej. Kroki te uwrażliwiają blaszkę na pęknięcia, a w konsekwencji powodują zakrzepowe zamknięcie naczyń. Z licznych badań epidemiologicznych wynika, że oporność na insulinę wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi, prostaty i jelita grubego. Oporność na insulinę, czyli insulinooporność po prostu, zwyczajnie. Hiperinsulinemia, czyli wysokie poziomy insuliny, mogą mieć działanie rakotwórcze poprzez receptory insuliny w komórkach przednowotworowych. Co jeszcze? Badania epidemiologiczne wykazały, że wysokie wydzielanie insuliny endogennej, czyli wewnętrznej, lub egzogennej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego, raka piersi po menopauzie, raka trzustki i raka endometrium.
Co jeszcze? Hormony płciowe i profil lipidowy. Masa tłuszczu trzewnego jest niższa u kobiet niż u mężczyzn. Tak jest. Mniej jest kobiet z tą potężnymi brzuszydłami, ale różnica ta zmniejsza się u osób starszych. Dlatego i teraz jest sprawa związana z hormonami. Dlatego wydaje się, że sygnalizacja estrogenowa odgrywa główną rolę w przypadku po prostu w różnicach płciowych w otyłości. Badania kliniczne sugerują, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest wyższe u mężczyzn niż u kobiet przed menopauzą, niezależnie od masy ciała. Poziomu cholesterolu HDL, tak zwanego dobrego, chociaż wiecie doskonale, że mówię, że nie ma dobrego i złego, a więc poziomy cholesterolu HDL w osoczu są znacznie wyższe, a stężenia glukozy w osoczu nadczą są znacznie niższe u kobiet w porównaniu z mężczyznami różniącymi się pod względem wad, czyli ilości tej tkanki trzewnej. Sugeruje to, że wad, czyli ilość tkanki trzewnej, tłuszczu visceralnego, jest ważnym korelatem różnic płciowych obserwowanych w ryzyku chorób sercowo-naczyniowych. I teraz co tutaj jeszcze ciekawego? Badania kliniczne dostarczyły mocnego wsparcia odnośnie związku między hormonami płciowymi, otyłością i rakiem, szczególnie w przypadku nowotworów zależnych od hormonów, czyli nowotworów hormonozależnych, takich jak rak trzonu, macicy, piersi, macicy, jajników i prostaty oraz szpiczak mnogi i chłoniak nieziarniczy. Co to jeszcze? Omijamy tutaj niektóre tematy. Co tu jeszcze? Zmiany w metylacidena. Zostawiamy to na razie. Zostawiamy. Mitochondria również. No i tutaj oczywiście leczenie farmakologiczne otyłości trzewnej. Można oczywiście robić to przy pomocy pewnych leków, które kosztują to i to bardzo dużo, no ale też pozostawiają skutki po prostu uboczne. Na razie to po prostu omijam zupełnie, zupełnie leczenie hormonem wzrostu, metformina i tak dalej. Słuchajcie, metformina, czyli biguanidowy lek przeciwhiperglikemiczny, jest leczeniem pierwszego rzutu pacjentów z nadwagą i cukrzycą. Słuchajcie, nie chcę się nawet tym zajmować, a teraz przejdziemy zaraz do końca. O, mowa o statynach. W moim świecie to nie istnieje, od razu powiem, kompletnie. I teraz wnioski może. W tym przeglądzie omówiliśmy niektóre patofizjologiczne aspekty wspólne dla tłuszczu visceralnego, czyli trzewnego, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, także ich wspólną profilaktykę farmakologiczną. Mnie profilaktyka farmakologiczna nie interesuje. Mnie interesuje nie chemia, tylko metody naturalne, bezpieczne i skuteczne. Przewlekły stan zapalny i zaburzony metabolizm związany z otyłością trzewną, takie jak insulinoporność, hiperglikemia i dyslipidemia, mogą, czytaj, wpływają zarówno na rozwój i progresję chorób układu krążenia, jak i nowotworów. Wspólne ścieżki chorobowe łączące otyłość trzewną z rakiem i chorobami układu krążenia mogą oferować cenne możliwości interwencji w zakresie zdrowia publicznego w celu zwalczania tych chorób. Dalej. Zmniejszenie otyłości brzusznej i trzewnej. Dalej, bo tutaj poprawa wrażliwości na insulinę, profil lipidowy i cytokiny, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i niektórych typów nowotworów. Fajnie byłoby, żeby to zrobić, tylko pytanie w jaki sposób? Czy statynami, metforminą i tak dalej? Myślę, że można zupełnie inaczej, dlatego że przynajmniej ja mam takie doskonałe doświadczenia. Co jeszcze? No i tutaj jest mowa oczywiście
o tym, żeby używać metod farmakologicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawe zdanie. Rola tłuszczu trzewnego, czyli wewnętrznego, czyli visceralnego w nowotworach i chorobach układu krążenia jest ważnym obszarem do rozwoju w polityce zdrowia publicznego. Ważne jest również zwiększanie świadomości społecznej na temat jego roli i sposobów radzenia sobie z nim lub zapobiegania mu. OK, w porządku, zatrzymuję już to udostępnianie. Kochani, pora przejść że tak powiem, do resume. Więc ten artykuł był tak jakby potwierdzeniem tego, o czym ja mówiłem w mojej prezentacji, mojej audycji, gdzie zamieściłem tą prezentację, tą biało-zieloną. Zajrzyjcie ewentualnie ci, którzy jeszcze tam nie zaglądali. Myślę, że warto. Bo tu chodzi naprawdę o naszą świadomość społeczną, wiedzę. Jak się ma wiedzę, to można podejmować działanie. I teraz pytanie jest takie, czy zastosować jakieś, powiedzmy, środki farmakologiczne, czy też po prostu skierować się w stronę, powiedzmy, działań naturalnych. Słuchajcie, co kto zrobi, to już jest jego sprawa. Ja tylko wiem z doświadczenia, bo miałem wielu takich ludzi w moim otoczeniu, którzy stosowali różnego rodzaju leczenie farmakologiczne i nic to nie dawało, tym bardziej pogarszało na przykład niektóre inne obszary, chociażby statyny, co załatwiają statyny. No, nie chcę na ten temat się wypowiadać. Natomiast w naszej dyspozycji jest specjalna, opracowana przez lekarzy kuracja metaboliczna. Oczywiście ona nie zadziała tak, tydzień czasu i sprawa załatwiona. Ja nieraz ludziom mówię, człowieku, wchodziłeś w te swoje choroby przez 20, 30, 40 lat. Czego oczekujesz? W dodatku mówię, dobrze, w czym mogę pomóc? Ale czy ktoś tam mi mówi, no dobrze, ja mówię, ale ja przecież nie jestem lekarzem. Czy pan, czy pani wiecie o tym? Tak, oczywiste. Więc czego oczekujecie? Naprawdę pomocy? Co chcecie państwo dla siebie zrobić? I wysłuchuje ludzi. Oni mówią, bo już czują, że nie mają innego wyjścia, chcą czegoś innego, chcą spróbować, bo próbowali przez kilka lat i nic to nie dawało. Stan zdrowia się nawet pogarszał. Czasami wyniki były dobre, prawidłowe, a oni się go coraz gorzej czują. To co w takim razie z tymi wynikami, z tymi normami na przykład? No, na ten temat chyba też nakręcimy sobie jakąś specjalną audycję na temat norm, które często nie są normami fizjologicznymi, tylko statystycznymi, jak na przykład norma pH porannego moczu, ale tu już mniejsza z tym. No i teraz decyzja, dobrze panie Nuszu, to my spróbujemy, wejdziemy w tą kolację metaboliczną, okej. Dobrze, ale czy zdajecie państwo sprawę z tego, że trzeba będzie to robić przez kilka miesięcy? Jak długo? Nie mam pojęcia. Dlatego, że każdy organizm jest inny. Każdy stan jest inny. W dodatku, rozumiecie państwo, że to kosztuje. Tak. Rozmawiamy o tym. Dobrze, wprowadzę was po prostu do systemu, w którym ja jestem. Nie ma żadnego problemu. Będziecie mieli 30% taniej. Proszę pana, a ile kosztują pana konsultacje? Nic nie kosztują. Znaczy kosztują czas i cała ta kuracja metaboliczna. Ja nieraz mówię, że oprócz tego, co zastosujemy, komponentów tego programu, trzeba jeszcze zdobyć, a raczej zdobyć się na kilka, na dokładnie 3 bardzo ważne produkty. Ale proszę pana, my mamy pieniądze, my to kupimy. Ale to nie są produkty za pieniądze. A jakie to produkcje? Czas, cierpliwość, wytrwałość. A dodajmy jeszcze wiarę. Wiara góry przenosi. Wiara, że to pomoże. I jeżeli czas, cierpliwość, wytrwałość i wiara, o, jak mi się ułożyło, CCCWW z angielskiego, tak? CCCWWW, tak? Jeżeli to zastosujemy, to mogą być naprawdę rewelacyjne efekty. Tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość i systematycznie to stosować. Wielokrotnie powtarzam, mówię, kochani,
jeżeli wchodziliśmy wiele lat w te swoje przypadłości, nie ma takiego cudu na pstryknięcie. To nie wiem, musiałby walnąć jakiś taki, nie wiem, dziwny piorun niebieski, żeby nagle się coś tam pozmieniało w organizmie. Już jesteśmy zdrowi, sprawni i w ogóle młodzi i bogaci w dodatku. I już dom stoi w jednej chwili, takie stoliczku nakryj się, tak? Nie, musimy wykonać pracę nad sobą. A wiecie, jaka jest najtrudniejsza praca nad sobą? Nad własną głową, nad tą przestrzenią między uszami, te 20 parę centymetrów. Zmienić swoją świadomość, zrozumieć, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, jakimi jesteśmy wspaniałymi istotami. Tylko zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy z niewiedzy często. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że jedzenie to nie jest to samo co odżywianie, że trzeba pić czystą wodę, a nie coś, co zawiera wodę, soki, herbata, kawa i tak dalej, i tak dalej. Że trzeba trochę uprawiać sportu miarkowanego, ruchu, aktywności fizycznej, że trzeba się relaksować, że trzeba fajnie pracować z radością w serduchu. Ja na przykład to robię. Nakręcając tę audycję mam taką radochę, taki poziom, słuchajcie, endorfin, czyli endogennych morfin. Ja jestem na haju permanentnym, bo mnie to po prostu cieszy. Po prostu bawi mnie to, ja mam niesamowitą przyjemność przekazywania tej po prostu wiedzy. Ci, którzy mnie znają, widzą, jak ja to robię na żywca, że tak powiem, na szkoleniach, to czasami tak bywa, że ci ludzie siedzą i ja i oni pękamy ze śmiechu, bo to jest na luzie jest prowadzone z jakimś tam powiedzmy machaniem nogami jeszcze przy okazji, jakimiś tam chockami, klockami, bo po prostu, bo to jest fajne. To podawanie wiedzy nie musi być jakieś sztywne. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj przedstawię Wam temat następujący i tam takie poleciało. Na luzie, jesteśmy żywymi ludźmi. Wprowadzajmy śmiech, radość do naszego życia. Dobra, dobrze. Kończymy na dzisiaj, bo i tak trochę trwało. Ile to trwało dzisiaj? A, prawie 48 chyba minut, a więc krócej niż zwykle. Kochani, jeżeli uważacie, że znowu to coś wniosło fajnego, coś C duże, O duże, Eś duże, do waszego życia wzbogaciło was o wiedzę, solidną wiedzę, to proszę o lajki, o subskrypcję. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, będziecie mieli powiadomienia o nowych audycjach. Nie oznacza to, że macie siedzieć cały czas tutaj na tym kanale i słuchać tego. Nakręcam teraz audycję co drugi dzień, a nie codziennie. To też już mam troszeczkę luzu. Ale dzielcie się tymi linkami, przekazujcie to dalej. Ktoś być może was zaprosił albo znaleźliście mnie przypadkiem. Oczywiście przypadków nie ma. Zależy mi na tym, szalenie zależy mi na tym, żeby ta wiedza trafiała do całej masy ludzi. Żebyśmy po prostu tworzyli społeczność ludzi, których obchodzi to, jak to powiedzieć po polsku, których obchodzi każdy sam siebie i innych. Najpierw zobaczmy, co się dzieje w rodzinie. Mamy bliskich, mamy znajomych. Idźmy do nich, pokażmy im to. Wielokrotnie mówię, wyślijcie linka. Mówię, słuchaj, poznam takiego gościa na YouTubie, weź obejrzyj ten i wiesz co, będę ciekaw, jestem, co o tym sądzisz. Co na ten temat powiesz? Czy to gość ten mówi prawdę, czy plecie jakieś banialuki? Powiedz, co mi mówisz. Co myślisz na ten temat? I to jest wszystko. Chodzi o to, żeby wzbudzać zainteresowanie tym tematem. Jesteśmy cudem natury, cudem stworzenia, cudem Boga, cudem bóstwa, które nas stworzyło, genialnego kreatora, jak zwał, tak zwał, który stwarzał nas z miłością. Słuchajcie, to jak nasze ciało działa, to jest po prostu niewyobrażalne. Nic nie musimy regulować sami z siebie, to wszystko samo działa. Mamy włączony cały system, hardware, software w naszym, to wszystko działa bez naszego udziału. My czasami tylko przeszkadzamy, zamiast pomagać. Pomóżmy sobie nawzajem, ale razem, bo oddzielnie nie dam rady. Dlatego też ja jestem. Jeżeli trzeba komuś wiedzy, napiszcie do mnie, pod każdą audycją jest mój mail w opisie.
Panie Januszu, masz taki problem, czy można w jakiś sposób się z panem skontaktować? Na pewno odpowiem. No, jeżeli umówimy się na jakąś rozmowę telefoniczną czy jakąś inną, nigdy nie odmawiam, nie biorę za to żadnych pieniędzy, żeby było jasne od razu. Jak ja nie dam rady, czy będzie specyficzny problem, to odeślę was do tych ludzi. Wielokrotnie też to o tym mówię, do których mam zaufanie, którzy sami wyszli z danego problemu, którzy mają kolosalne doświadczenie właśnie w tym, którzy przeszli przez masę szkoleń, między innymi moich wykładów i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, do których mam zaufanie, którzy mają serducha, którzy chcą pomóc innym ludziom i wszystko. Dobra, kończymy na dzisiaj. Bo jak zwykle emocje mnie zżerają, że tak powiem, ale to mnie cieszy, dlatego że jeszcze raz powtarzam, mam masę w związku z tym endorfin. Fajnie jest. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego najlepszego. Papatki.